Cześć, witam Was serdecznie. Tutaj Fishing in Bristol. Na początek chciałbym pokazać, jakich sprzętów używam. To jest pierwszy filmik nagrywany kamerką. Jakoś bardzo stronię od różnych kamerek i innych tego typu rzeczy. Tutaj macie zestaw, zbiór wędek, które niektóre są starsze ode mnie, jakby nie było. Nie wiem, czy pamiętacie taką wędkę, która wyszła tego admirała, która była kiedyś bardzo popularną karpiówką w Polsce. W tej chwili nie wiem, czy są w Polsce jeszcze takie wędki, czy ich nie ma. Tutaj kupiłem sobie wędkę pod nazwą Ugly Sticks, czyli ten brzydki kij, jakby to nazwać. Nie wiem, czy to będzie widać. To są moje pierwsze nagrywane filmiki na kamerce. I jak pewno zauważyliście, to są wędki bardziej takie w sumie krótkie wędki. Nie używam ich do jakiegoś łowienia na jakichś wielkich zbiornikach, bo niestety w koło Bristolu mamy mniejsze zbiorniki i trzeba niestety używać troszkę krótkich wędek. Tak samo tutaj, nie wiem, czy pamiętacie, mam starą Garminę, tyczkę, teleskop, Garmina teleskop. Teraz nawet nie pamiętam, ona chyba ma prawie 7 metrów, coś chyba 6,75. Też bardzo popularna kiedyś w Polsce i parę ryb przyniosła, to trzeba przyznać. No i tutaj co widać, to już są fiderki. No niestety na fidery trzeba tutaj się często nastawiać, because zbiornik nie jest duży. Ilość ryb jest dosyć duża, dobry dzień, dobre miejsce, dobra zanęta i można sobie nieźle połowić. Tutaj widać stare kołowrotki, one mają około jakieś 15 lat, ale wciąż jeszcze działają. To jest akurat firma bliżej nieznana, ale jeszcze daje radę, jeszcze można na nią połowić. Pierwszą wędką, którą zakupiłem tutaj, to jest właśnie ta maczówka 5-składaniowa, która przyniosła mi pięknego klenia w pierwszy dzień po zakupie. No niestety według wszelkich prawideł jeszcze folijki nie zdarłem, jak to mówią inni wędkarze, dlatego przestałem jej używać, ale na pierwsze chwile była bardzo fajna. No i tak przedstawia się ta półka. Tu znalazłem muchy. Oczywiście nie łowię na muchę, ale znalazłem te muszki. Dostałem od jakiegoś gościa, który przestał wędkować ileś lat temu. Prawdopodobnie te muchy są, może nie są dużo warte, ale są bardzo stare i to jest wszystko domowa robota. No ja sam muchami się nie zajmuję, także nawet nie wiem, jak to zaplątać. No i stare kołowrotki. Był morski kołowrotek, miał być dobry, okazał się niedobry. Czasami łowię na morzu, zdarza się łowić na morzu. No i teraz chciałem Wam pokazać moją burdelnię. Tak wygląda moja burdelnia. To jest stolik. Jak wyrzucają mnie do góry czasami, to sobie muszę coś porobić, to grzebię sobie tutaj, przestawiam te ołowie, spławiki i inne pierdołki. No oczywiście większość sprzętu sprowadzam sobie z Polski. Tutaj jest albo bardzo drogi, albo niedostępny. Torby wędkarskie, proszę bardzo. Zwykła torba wędkarska, zwykłe żyłki, zwykłe pudełka śniadaniowe, to się nazywa. Ale w zupełności wystarczają, żeby przynieść sprzęt na łowisko i cokolwiek zrobić. To jest torba akurat, której używam na fidera, na spławika, na grunt. To jest masę haków w tym pudełku. Różnych. Preferuję Mustada oczywiście, ale są łowiska tutaj, gdzie trzeba używać haków bezzadziorowych. Czyli no niestety muszę się zadowolić hakami bezzadziorowymi, chociaż rzadko
Oczywiście łowię na takich łowiskach. Tutaj w tej torbie mamy taką, ja to nazywam taki wypad relaksacyjny. Tutaj proszę bardzo są bardzo stare blachy. Przypominają jeszcze Króla Świeczka. Tutaj już trochę nowsze riperki, gumki i inne pierdołki związane z wędkarstwem spinningowym, chociaż też nie za bardzo lubię łowić, chociaż powiem Wam, że na taką blachę, ona niegdyś była bardzo popularna przy połowach szczupaków na warcie, bo ja skończyłem szkołę rybacką i często byłem na warcie na rybach i tutaj okazało się, że złowiłem na nią szczupaka około 5,60. Pierwszy rzut, szczupak 5,60, piękna sprawa. No i reszta to są już główki różnego rodzaju, różnego kalibru. Można sobie powybierać, uzbroić zestawy jak kto lubi. Boczny trok, ołowie bocznego troku. Oczywiście z Polski. Tutaj cena jest holendarna za takie zestawy. No i torba jak zawsze. Szmata wędkarska musi być. Tu mam jakieś nowe pudełko. Nie mieści mi się oczywiście w mojej torbie, którą bym chciał zabierać na ryby. I co jeszcze Wam powiedzieć? I czasami polecam Wam kupować w Lidlu, bo to jest akurat zestaw kupiony w Lidlu. Takie oto pudełko z takimi pierdołkami. Tam są haczyki, tam są jakieś żyłki i zawsze do czegoś mogą się przydać. Można je użyć, jeżeli ktoś wymyśla sobie jakieś nowe opcje wędkowania, można coś z tego zawsze wykombinować. Przerobić spławiki i takie inne rzeczy. Najważniejszą rzeczą, którą musimy używać tutaj, to są oczywiście wodoodporne, prawdopodobnie spodnie zapakowane, który każdy wędkarz tutaj w Anglii niestety powinien posiadać, i oczywiście kurtka wodoodporna i do tego parasol. Parasol jest nieodzowną częścią niestety stacjonarnego wędkowania, bo jeżeli ktoś idzie na spinning, to wiadomo, że nie zabierze parasola. Do tego jeszcze co? No, zabieramy krzesełko. Zabieramy krzesełka. Krzesełka to Wam pokażę. Mam takie specjalne krzesełka wędkarskie. No, jedno takie wielkie, to jest bardzo wygodne, aż czasami za wygodne. No i dwa takie mniejsze, podrzędne. No i wodery. Jeżeli ktoś udaje się na wędkowanie spinningowe, to radzę zabierać wodery. Nieważne jakie firmy. Nie będę reklamował żadnych firm. Te akurat od 2 lat mi się dobrze sprawdzają, a nie są jakieś rewelacyjne. Są trochę zimne, mimo tego, że wkładki są, ale no niestety, nie można mieć wszystkiego. To na razie by było tyle w tym pierwszym filmiku. W następnych filmikach, jak będę miał czas, bo nie mam za bardzo czasu, to pokażę Wam, spróbuję nagrać nasze łowiska, na których tutaj się łowi wkoło Bristolu. No oczywiście tych łowisk jest dużo więcej. Jeżeli ma się czas i można jechać ileś tam mil od Bristolu, wtedy można naprawdę znaleźć fajne łowiska. Są to łowiska komercyjne, za które no niestety trzeba troszkę kasy wydać, ale warto czasami posiedzieć. Jak się człowiek nudzi, to można sobie coś złowić. Można przyjemnie spędzić czas, o ile nie pada deszcz. To by było na tyle w pierwszym krótkim filmiku. Myślę, że zobaczymy się znowu. Filmik jest nagrywany bez żadnych obróbek jakimiś tam programami. To będą takie czyste filmiki z moimi potknięciami, błędami i czasami, no, tak jak wszyscy wędkarze wiemy, wodą cześć. Do zobaczenia wkrótce.